Biała obudowa, czy po prostu czarna obudowa, to dalej jest zwykła obudowa. A teraz mamy takie czasy, że fajnie by było wyeksponować swojego kompa. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jeden ze sposobów, jak można przemalować swoją obudowę, aby komp nabrał całkowicie innego charakteru. Zapraszam do oglądania. Ponownie odezwała się do mnie ekipa Computronic Gaming, aby przygotować customową obudowę. Ostatnio robiłem kartę graficzną i RAM, nie wiem czy już ten odcinek wyszedł. Jeżeli już wyszedł, no to zapraszam Was do niego w linku w opisie, a także na kanał Computronic Gaming, gdzie jest właśnie pokazane, jak pomalowałem tą kartę graficzną. Raczej jak oni już montują tą pomalowaną. No ale dzisiaj o obudowie. Jaki jest ogólnie zamysł? Jeżeli chcemy pomalować obudowę lub nie myśleliśmy o tym wcześniej, a nie wiem jak się do tego zabrać, to powiem Wam od razu, że nie jest to trudne. Ponieważ my nie będziemy malować całej obudowy, całej jej rozkręcać. My będziemy chcieli dorzucić na nią dodatki. A chłopaki z Computronic Gaming tworzą właśnie komputer inspirowany grą World of Warships. Dostałem odpowiednie key visuale, żeby za chwilę je Wam pokazać i zobaczymy, co będziemy mogli z tym zrobić na białej obudowie, a to jest duży plus, jeżeli mamy białą, bo nie musimy wrzucać podkładów i kolorki będą ładnie na niej wyglądały. Teraz wyświetlają Wam się grafiki, które otrzymałem. Ogólnie cały zamysł nie jest trudny. Można powiedzieć, że jest to bardziej taka grafika liniowa, po środku ma logo. Najlepiej do białej obudowy, tak jak widzicie, pewnie pasuje numer 2 i 5. Ja wybrałem 2, bo kolor taki właśnie turkusowy podoba mi się najbardziej i w sumie ja mam wolną rękę w wyborze tego koloru, dlatego w ten będziemy uderzali. Jaki ogólnie będzie zamysł na tej obudowie? Na górze wstawimy wzory, które widzieliście właśnie na grafice. Z przodu również tutaj będą wzorki. Możliwe pokuszę się jeszcze o pomalowanie tej kratki, chociaż zobaczymy, czy wystarczy tylko tutaj i tutaj. Dodatkowo na boku właśnie obudowy będzie cała ta grafika razem z tymi elementami 3D. No i zobaczymy właśnie jak z czasem możliwe, że uda nam się w środku jeszcze coś tutaj dodać. Czym teraz pomalujemy naszą obudowę? Po pierwsze, bardzo dobrze, że obudowa jest biała. Tutaj mamy problem z głowy, jeżeli chodzi o jakikolwiek podkład. No bo jak będziemy chcieli wrzucić, nie wiem, na czarną obudowę żółty kolor, no to musimy dać bardzo dużo warstw, albo nawet nie uzyskamy takiego nasycenia, jakbyśmy chcieli i zawsze ten podkład biały trzeba wrzucić. Tutaj mamy o tyle dobrze właśnie, że obudowa jest biała. Ale spokojnie, na tym kanale na pewno jeszcze pojawi się malowanie czarnej obudowy, więc to również pokażę. No i teraz tak, jeżeli chodzi o przygotowanie takiej obudowy, nie musimy jej szlifować. Wystarczy, że po prostu ją odtłuścimy na przykład benzynką ekstrakcyjną i później po odparowaniu wszystkiego możemy bezpośrednio zacząć malować. Jakimi farbami malować? Obudowę możemy pomalować najtańszymi farbami akrylowymi, moi drodzy, w tubce. Ja tutaj mam jakieś nawet chyba z Action, z tego co dobrze pamiętam, więc to są jedne z najtańszych farb. Ponieważ obudowa po pomalowaniu nie jest narażona na tarcie, jakieś takie typowo zarysowania, no nie przynosimy zazwyczaj komputerów stacjonarnych. Ja mam oczywiście jeszcze specjalistyczne farby do butów, które są oczywiście lepszej jakości i po połączeniu akurat niebieskiego i zielonego powinienem uzyskać kolor, który sobie zaplanowaliśmy i który był właśnie w key visualu. A będziemy malowali pędzelkiem i gąbką. Dlaczego tymi dwoma narzędziami? To zobaczycie już w trakcie malowania. I jak teraz uzyskać taki efekt linii? Moi drodzy, trochę zabawy, ale nie jest to nic trudnego. Możemy wykorzystać do tego po prostu taśmę, naklejając ją w linię i po prostu malując, odrywając i robić następne wzorki. Ja, żeby przyspieszyć ten proces, wykorzystam ploter i wytnę wszystko na naklejkach, przyklejając je jako szablon. Wykorzystując podesłane grafiki w programie do grafiki wektorowej przygotowałem projekty, które następnie wrzuciłem na ploter. Po wycięciu wybrałem elementy, które nie były mi już potrzebne, tak aby przy malowaniu kolor pojawił się tylko w wyznaczonych miejscach. Żeby wygodniej było przykleić wzór, to nakleiłem taśmę papierową. Dzięki temu naklejki nie trzeba przyklejać pojedynczo i nic się nie przesunie. Zazwyczaj używa się do tego papieru transportowego, ale działa on na takiej samej zasadzie i nie opłaca się go kupować przy takich małych projektach. Takim sposobem umieściłem szablony na boku, froncie i górnej części obudowy. Tutaj już na drukareczkę 3D przygotowałem logo do wydrukowania w 3D, więc wrzucamy i później jak wszystko pomalujemy, to przykleimy. A tutaj już mamy gotowy podkład, więc teraz tak naprawdę po nałożeniu tych wszystkich naklejek zostaje nam pomalowanie i oderwanie wszystkiego po kawałeczku, żeby móc tutaj w tym miejscu właśnie nakleić druk 3D. Niestety nie znalazłem gotowego szablonu logo w 3D, ale tutaj akurat nie jest to zbyt skomplikowane, aby swoje logo przerobić na grafikę trójwymiarową i wrzucić do druku. Za jakiś czas myślę, że zrobię Wam taki poradnik. Nie miałem gotowego koloru, dlatego aby uzyskać kolor turkusowy wymieszałem jasny niebieski i zielony. Przy wzorach z naklejkami polecam nakładanie cienkich warstw gąbką, przynajmniej w większości. Jest to ważne, ponieważ naklejka nie w każdym miejscu może dobrze się trzymać i pędzelek może ją podnieść, a farba dostanie się pod naklejkę. Wzory wtedy mogą być zbyt
zbyt mocno poszarpane. Pamiętajmy, aby nie przesadzać także z grubością farby, ponieważ później po wyschnięciu może odchodzić razem z naklejką. Jeżeli obudowa jest już biała, to maksymalnie 2-3 warstwy powinny w zupełności wystarczyć. Wzory naklejek staramy się odklejać w miarę na świeżo po pomalowaniu ostatniej warstwy. Wtedy farba jest mniej podatna na odrywanie z folią samoprzylepną. Gdy malujecie siateczkę, to musicie to zrobić z wyczuciem. Najlepiej mała ilość farby na gąbkę, a następnie delikatne wcieranie bez docisku. Jeżeli zrobicie to zbyt mocno, farba dostanie się w szpary i wtedy będzie to wyglądało niezbyt estetycznie. Jeżeli oczywiście zdarzy się coś takiego, to wtedy musicie pomalować siateczkę dokładniej, wciskając właśnie farbę we wszystkie dziurki. Będzie trochę dłużej, ale efekt też będzie fajny. Wydrukowałem wszystkie literki, więc teraz stworzymy całe logo, wklejając wszystko już na obudowę. Druk 3D zazwyczaj jest fajnym dodatkiem. Oczywiście wiem, że nie każdy ma dostęp do takich maszyn i przy jednorazowej akcji nie opłaca się pchać w koszty, ale jak macie znajomego z drukarką, to fajnie dorzucić sobie nawet swoją ksywkę. Chyba to już wszystko, więc zapraszam Was teraz na taką oficjalną prezentację, a pełny komputer będziecie mogli już zobaczyć na kanale Computronic Gaming u chłopaków, jak wszystko poskładają w jedną całość. Obudowa skończona. Jak widzicie, wzór nie jest trudny, a do całości został wykorzystany jeden kolor. Wiem, ja wymieszałem z dwóch. Spokojnie, nie potrzebujecie do tego plotera i drukarki 3D, a budę można fajnie odpicować. Zasubskrybujcie kanał i zostawcie wbitego dzwona po więcej takich odcinków. Łapeczka w górę daje sporo motywacji, a w komentarzach piszcie pytania, jeżeli jakieś się pojawiły. Na razie, trzymajcie się, cześć!